Samochód usiłujący najechać na mnie na chodniku na ulicy Dostawtej 4. Nie ma pan prawa trzymać tego pana za Zejdź! Łapali za samochód, nie pozwalali odjechać. A czy ten pan miał prawo wyrwać kluczyki, jak ten tak, pan stał? Jeżeli ten pan chciał uciec, miał prawo to zrobić. Gdzie wy macie ludzie sumienie, naprawdę? O, przejechał mi pan po stopie. Pan jest idiotą? Pan nie stwarzał żadnego zagrożenia. Sprawa teraz zniszczenia mienia bądź celowego powodowania zdarzenia drogowego przez panów. Przyjechałem na giełdę. Nie ma gdzie stanąć, jak panowie widzicie. Jechałem kawałeczek chodnikiem, zjechałem na zieloną tamtą murawę i tam sobie postawiłem sobie. Kupiłem kołpaki, bo po to przyjechałem. Przyjechałem, wycofałem, no jak mogłem wyjechać? Tylko chodnikiem, tym kawałeczkiem. Patrzę, stoi przede mną ten człowiek. Wychyliłem się, mówię, proszę zejść, bo ja wyjeżdżam. Żadnym wypadku. Proszę mnie przejechać. A tamten młody, ten szczupak, z tamtej strony kierownik tego pod pasażera otworzył drzwi, kluczyki były w stacyjce, garścią tego i wyrwał mi te kluczyki ze stacyjki. Stacyjka prawdopodobnie jest naruszona, nie wiem czy zapala. I z tymi kluczykami uciekł. Przysłowiowe nikt tu nie chodzi. O. A jak ładnie idzie. Ale miałeś czujkę, no. Mówię ci. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Muszę uważać, bo tu jest niebezpieczna sytuacja bardzo. Słucham? Nie słyszę pana, musi pan zgasić silnik. Aha, będzie straszonko. Ja nie słyszę, co pan mówi, bo ten silnik bardzo hałasuje. Panu niemiło. Pan mi grozi, tak? Stanął pewnie jak nie mogę jeść. A. Ale co pan chce zrobić? Co pan chce zrobić? Panu nie wolno tutaj być. Jak nie wolno? A na czym się znajdujemy w tym momencie? Ja nie wiem, ja tutaj nie napisane jest tylko to. Nie jest napisane? Aha. A jakby pan miał się domyślić, to ulica, autostrada, droga wiejska, droga polna, chodnik. Nie interesuje mnie. A, nie interesuje pana. A zobaczy pan, przez pana piesi muszą chodzić po błocie. Na giełdę. Słucham? Przyjechałem na giełdę, No. tak jak inne samochody, gdzie wolne miejsce, to sobie A słyszał pan kiedyś o szkodliwości społecznej czynu? Nie. O, wytłumaczyć panu? nie mam czasu. A, nie ma pan czasu. Tylko jak pan na mnie najedzie... No i potrąciłeś mnie, gościu, no. Daj mi drogi, bo zaraz zadzwonię po policję. Dzwoń. Dobra, dzwoń. A czy jak pan nie zadzwoni, to ja zadzwonię. To rozumiem, to ja mówię do pana. Nie. No to proszę zejść, Ale czemu pan nawet nie chce zrozumieć, nie dopuszcza pan myśli, że pana tu nie powinno być? Ty, znowu na mnie najechał. Dobra. Ja panu coś pokażę. Numer alarmowy 112. Proszę czekać. Proszę. Dzień dobry.
Proszę pani, chciałem zgłosić samochód usiłujący najechać na mnie na chodniku na ulicy Dostawtej 4. Gdzie pan narusza Tak, naruszam, tak. My już się znamy z panią. Zatrzyma się pan, proszę pana. Proszę pani, Proszę nie rozjeżdżać Łódź ludzi na Dostawcza chodniku. 4, samochód Renault Clio EL 826 Proszę nie RL. rozjeżdżać ludzi. Człowiek próbuje na mnie najechać na chodniku, Proszę pana, dwukrotnie mnie proszę nie potrącił. rozjeżdżać ludzi na chodniku. pan uderzał w samochód? Proszę nie najeżdżać na ludzi. Czy kierowca jest pijany? Nie wiem, ale tu jest jakaś... Dobrze, Próbuje najść na samochód tego Tak. drugiego pana, jest agresywny. tak, bardzo. Proszę nie najeżdżać, proszę nie najeżdżać na pieszych. Zaciągnie pan ręczny. Może pani nie przeszkadzać ze służb... Zaciągnie pan ręczny i pan... Pan atakuje tego drugiego. Proszę pani, Ten pan najeżdża Nie na samochodem nie na mogę ludzi. odejść, bo ta kobieta za mną chodzi. Jestem, Niech proszę pan pani, nie na dotyka ulicy samochodu tego Dostawczej pana. 4 w Łodzi. Mogę dotknąć? Mogę zamknąć Proszę drzwi? pani, Niech proszę pani moją na nietykalność. chodniku Proszę pana, najechał na mnie Dlaczego dwukrotnie pan umyślnie. dotyka samochodu tego Dlatego, że ten pana, że człowiek jest na najeżdża na chodniku pieszego na I chodniku. Chcę dwukrotnie go na mnie powstrzymać. najechał. Nie, I nie nadal na mnie najeżdża najeżdża, pan. właśnie znowu we mnie uderzył. Ten człowiek Zejdź! Dalej. Nie No. jest potrzebna, bo ten pan dosyć wolno No jeździ, zgaś już, ale... zgaś. No zgaś, Ale zgaś. Zgaś, znowu panu wyjmę ten kluczyk. Wy odejdź z samochodu, zamknij mi drzwi. Proszę nie Bo ja przejeżdżać. wyjdę z samochodu, Czy mogłaby Wyjdź, pani ryja no przystać. to wyjdź. Nie mogę. Wyjdź. przeszkadza mi pani w rozmowie Ale z proszę operatorem pana, jak ja 112. jestem świadkiem, że pan Jezu. popełnia przestępstwo i pan tutaj atakuje drugiego człowieka i jego samochód. Dziękuję i bardzo, narusza- czekam. Nie ma Proszę pan tam prawa. Proszę pani, Nie ma pan prawa trzymać tego pana Mam. za drzwi. Niech Mam. pani mi zamknie drzwi, dobrze? Mam, bo pan najeżdża na drugiego człowieka. pan jest świadkiem. Pan tu teraz stoi i parkuje. Nie, pan nie jedzie, pan czeka na policję. Pan tu stoi i parkuje teraz. Policja już jest wezwana. Pan czeka na policję teraz. Ja ci tam wypanie. Czekasz na policję. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Czy my właśnie zaatakowaliśmy biednego starszego pana? Czy wybraliśmy sobie go na ofiarę? Otóż nie wolno mylić korelacji z przyczynowością. To są dwie zupełnie różne rzeczy. My nie wybieramy, kto na nas najeżdża samochodem. To, że ten mężczyzna ruszył na Łysego i chciał go rozjechać, i to, że wszystko wskazywało na fakt, że jest pod wpływem czegoś, no bo nikt normalny takich rzeczy nie robi, no to jest wyłącznie zachowanie tego konkretnego kierującego. Ja stawałem na chodnikach przed maskami wielu samochodów i wielu kierowców i oni byli różni się zachowywali, różne rzeczy mówili, ale nigdy nie próbowali mnie rozjechać, to znaczy nie nigdy. Zdarzały się takie sytuacje, ale to znowu były pojedyncze przypadki, nie zawinione przeze mnie, nie wybrane przeze mnie, tylko losowe momenty, w których komuś coś w głowie tam nie do końca styka i postanawia najechać na pieszego. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że starsze osoby nie zawsze doskonale kontrolują to, co się dzieje dookoła samochodu i nie zawsze w odpowiedni sposób kontrolują sam samochód. I teraz potrafią wjechać oczywiście pod prąd na autostradę, potrafią tam kogoś zabić, rozjechać kogoś na pasach, no ale umówmy się, większość wypadków popełniają jednak młodsi kierowcy, statystycznie. Natomiast wyobraźmy sobie teraz, że ta starsza osoba, która nie do końca kontroluje swój pojazd, ona się znajduje na chodniku, jeździ po nim i tam może dojść do większej tragedii. A dlaczego zabraliśmy temu mężczyźnie kluczyki? Nie dlatego, że jeździł po chodniku i nie dlatego, że nie chciał z nami rozmawiać albo był niemiły. Nie dlatego, że zostało mu 10 metrów do przejechania po chodniku, a my byliśmy złośliwi. Ale dlatego, że próbował rozjechać pieszego, który stał przed maską. Oraz próbował uciec z miejsca zdarzenia w momencie, gdy dzwoniliśmy po policję. Kto wie, co taki człowiek ma w głowie, pod wpływem jakich środków się znajduje i komu jeszcze zrobi krzywdę, jak odjedzie z takiego miejsca. Takich ludzi należy traktować z całą surowością w identyczny sposób, jak ludzi pod wpływem alkoholu, którzy jadą wężykiem od lewej do prawej krawędzi jezdni. To nie jest normalne, żeby próbować kogoś rozjechać tylko dlatego, że wywiązała się jakaś dyskusja i różnica zdań. To jest zachowanie bandyckie. Jeżeli złodziej kradnie, to musi się liczyć z tym,
że zostanie złapany i będzie musiał czekać na policję. A jeżeli próbujesz rozjechać pieszego na chodniku, nie reagujesz na prośby zatrzymania się i poczekania na policję, no to ten odjazd po prostu zostanie ci uniemożliwiony. To jest moim zdaniem zupełnie normalna reakcja, adekwatna do zaistniałej sytuacji. Wróćmy teraz do dalszej części opowieści. Wyrwał mi kluczyki. Wyrwał kluczyki. Czekasz na policję. To jest kradzież kluczyka. Tak. To jest kradzież Tak. Proszę pani, To jest kradzież kluczyka. No ukradł temu panu kluczyk. O, Przed chwilą wyrwał kluczyk. dzień dobry. Tak. Przed chwilą na moich oczach Tak. atakują faceta, a teraz Tak. wyrwał se, tak, wyrwał z rąk kluczyk. Już Dokładnie. jedzie. No pan przyjeżdża, ale my Ja już jesteśmy- wezwałem my policję, jesteśmy spokojnie. świadkami, że pan ukradł kluczyki Dobrze, temu panu. dobrze. Dlatego, że ten pan chciał uciec z miejsca zdarzenia. Nie chciał, ja byłam świadkiem, że pan stał. Pan tu stał A. normalnie sobie. Pan mnie potrącił na chodniku. Nie potrącił, Wiem, tylko jak pan- trzymał, jak pan pan tu stał. My trzymał- Tak, właśnie. widzieliśmy tą sytuację. Proszę pana, pana to akurat nie potrzebujemy i dobrze znamy. Pan jeździ tam po Już pan dostał trawnikach. mandat, czy jeszcze nie? Ja sobie nie życzę, żeby pan mnie nagrywał. Proszę pana, mogę prosić pana imię i nazwisko? Nie. A dlaczego? Bo nie ma pani uprawnień do legitymowania. A pan do kamerowania? Mam. Proszę się ode mnie odsunąć. Proszę się A, ode czy mnie jeszcze nie odsunąć. przyszedł? No dobra, no. Nie, ja tutaj stoję, patrzę, bo pani krzyczy. No, pani się wściekła, no. Atakują pana, Atakują, ten ukradł atakują. kluczyki. Złożę zawiadomienie. Tak jest. Dokładnie. No, dokładnie. Przyjedzie policja za chwilę. A, bo to są 20 ci minut. państwo znowu, oboje No są. tak, no, przecież my się znamy już. No tak. Zrobię sprawę w sądzie, że To państwo są zupełnie niewiarygodni. Państwo też łamiecie prawo. Niech mi pan nie mówi, że jestem wiarygodna, czy ja jestem niewiarygodna. Dobra, Mówię, że pani przede nawet nam już wszystkim zdjęcie głośno. Ja nawet jeżeli kiedykolwiek jakiś mandat dostałam, to nie znaczy, że nie jestem wiarygodna w sprawie, bo jestem niekarana. Dobra, No my to też. miłego dnia. Czekamy na policję. Pani nie musi się wtrącać. Proszę pana, ale ja się wtrącę. Nie, chwilę temu dzwoniłem, byli w 3 minuty na bombach, także zaraz będą. Macie ostatnią szansę oddać temu panu kluczyki i żeby on sobie... Pan się nie denerwuje, pan sobie wsiądzie i poczeka. Nie, proszę pana, ten pan jest starszy, pan go naraża na zawał, na zawał. Ten pan mnie Ten pan naraża, nie ma żadnej proszę pani. kontroli Ten nad pan to swoim mnie pojazdem, naraził, proszę pani. najeżdżając na mnie 4-krotnie w ciągu kilku minut tutaj. Pan specjalnie wchodzi, my widzieliśmy. No tak, wy wszystko widzieliście, nie? Proszę pana, pan tu chodzi. Chodzę. No. Pan po prostu, No, pan wie kim pan jest, tak? To ma pan... wiem. Gdzie wy macie ludzie sumienie, naprawdę? Masz Słucham? babcię, masz dziadka, Nie mam. masz rodziców, Nie. nie masz nikogo. Bo poumierali już dawno. Dziecko jesteś. Proszę pana, no, umierali. Myślę, że nie i źle im nie życzę. Pan źle zrobił, że tak, że sobie wjechał, ale to, że oni łapali za samochód, nie pozwalali odjechać, że pan wyrwał Proszę pani, kluczyki, ja to nie jest złe. To Ja nie proszę, jest wie złe. pani jest czemu ja to, dobre, pan wie jest pani dobrym czemu ja się człowiekiem. oparłem o ten samochód, żeby on nie uciekł. Ale co Proszę będzie? pana, Bo później ale policja to by... nie ma co, ale Ale to nie ma. Numery spisać i chuj. A i chuj. pan No nagrał. tak, nie no pewnie i chuj, nie? A jakby tobie kur... Jakby ciebie ktoś potrącił, to byś kur... spisał numery i chuj, nie? I chuj. Nikt się nie No. potrącił, nikt się nie potrącił. Stoję kurwa! Nikt się nie potrącił. Tak samo jak ty stoisz Nie teraz. potrącił ciebie nikt. Nikt mnie nie Ja potrącił. widziałam, A, ty napisałeś sobie tak. ty się kur... zachowuj. Tak. Tylko, że oddacie panu kluczyki. Dlaczego? Żeby kogoś rozjechał znowu? Nie rozjedzie nikogo. Przecież ten pan celowo najeżdża na pieszego. Będę tu szła przed panem, pan będzie jechał za mną. Tak? Pan będzie jechał za mną, ja się nie boję, że mnie rozjedzie. Oddaj mu jego własność. Ale będzie pani... To jest własność tego pana. Tak, jest. To jest własność... Proszę się ode mnie odsunąć, Proszę kluczyki. ponieważ użyję wobec pana innych środków. Proszę kluczyki. Użyję wobec pana innych środków. Dlaczego pan ukradł temu panu kluczyki? Zabrałem mu, żeby... Ale nie zabrał. Ten Nie pan ma jest- żadnego zagrożenia. Proszę pani, ten pan jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Nie. Tak. W takich przypadkach zabieramy kluczyki, żeby ludzie nie zrobili innym krzywdy. Ponieważ tak się zachowuje. Nie, ja bym na przykład powiedziała, że wy jesteście pod... Ja? No i co z tego? Pieszy na chodniku może być pod wpływem. Kierujący samochodem na chodniku po pierwsze nie może być, po drugie nie może być pod wpływem. Jeżeli ktoś jeździ po chodniku, próbuje rozjechać pieszego, to wskazuje na to, że jest pod wpływem jakichś środków. Widziałam tamtą sytuację, temu panu jeszcze pokazałam tu, to cały czas...
tak mi pokazałeś. Tak mi pokazałeś. No, tak, Tak. tak. Super, tak. No. Nie, pan karma wraca. Uważa pani na te buty, pani sobie pobrudzi, takie ładne, białe. Pana bardziej się martwi o tego pana. Aha, no pani się nie martwi, pan jest w pełni sił. Pan z premedytacją chce rozjeżdżać tu ludzi. Samochód na chodniku. Nie ten, inny. Proszę pana, pan celowo wjechał w tego pana, czy nie celowo? Pewnie, jeszcze mi groził. Bo jak celowo, no to jest poważne przestępstwo. Życie jest mi miłe. Słuchajcie, A jak nie celowo, to nie panuje pan nad samochodem i nie powinien jeździć. Ja rozumiem, że ty się ładujesz, ale daj temu panu spokój. On ma już dość nerwów i dość A problemu. ja nic nie chcę teraz od Daj tego mu pana. spokój. Nie mów nic do niego. Zabrałeś, ukradłeś mu kluczyki. Ale to- i to ci powinno wystarczyć, człowieku. To ty się najbardziej tu uruchomiłaś. A wiesz dlaczego? Bo bronię. Bo bronię Bronisz patologii. Bo bronię Bronisz patologii. Jak pan na mnie najedzie... No i nie wjechał we mnie, nie? Potrąciłeś mnie. I to było zanim wy tu przyszliście się na nas wydzierać. Potrącił mnie? Dzięki. A, no tak. Gość jeździ po chodniku jeszcze, Słucham? gość jeździ po chodniku jeszcze pretensje. No jeszcze we mnie wjechał i ma pretensje. A, Został ujęty obywatelsko. proszę. nachodził na ten samochód. Tak. Nie nachodził, szedł po chodniku, Chcesz proszę jeszcze raz panią. obejrzeć? Szedł po chodniku, a dlaczego auto Chcesz tutaj obejrzeć? jest? Już twój mąż obejrzał, czy tam partner. A czy ten pan miał prawo wyrwać kluczyki, jak ten Tak, pan stał? Jeżeli ten pan chciał uciec, miał prawo to zrobić. No taka jest prawda, no jeżeli ktoś chce uniknąć... Nie jestem, tylko po prostu często oglądam. Tak, ten pan jest od nas, a wy jesteście od niego. I zebraliśmy tu dwie drużyny i będziemy teraz walczyć na punkty. Proszę? Nie jest pan powiązany. Nie przychodzę, tylko że oglądam tego typu kanały, każdy sobie robi jaja, jeżdżą po chodniku tam, gdzie ludzie powinni chodzić i to jest nienormalne, no. I rozumiem takich ludzi, którzy próbują zainterweniować, no. Jest pan fanem, rozumiem. Jestem fanem, wielkim fanem takich ludzi, którzy tak właśnie robią. No mam dwoje panów, Mnie denerwują tylko tacy właśnie. którzy to wszystko Dziękuję. No, czekają, no i oglądam pana i Wyraża I pan podziwiam. zgodę na publikację wizerunku, czy nie? mojego? No. Jasne, dlaczego nie? No nie wiem, no. Ja nie mam nic do ukrycia, proszę pana. No to super. To taka postawa zawsze pomaga, żeby inni też później działali, zwracali uwagę i tak dalej. Ja podziwiam pana za nerwy, nie? Że pan potrafi to zrobić. Wjechał pan w pieszego. Wy mnie też wjechał. No, widzisz? Co tu się dzieje? O. U. Przepraszam, może się pan odsunął? Proszę pana, nie wolno po chodniku jeździć. Nie wolno, proszę pana, tak. Czemu pan jeździ po chodniku? Właśnie stawałem, no No zawsze, ale to jest chodnik. Nie wolno tak jeździć przecież. widzi pan, to stawałem na tym. No czemu? No bo to tak jest się po- to stawało na giełdzie. A tam jest parking za 7 zł. No ale był pełny. Nie był. No, Nawet pan nie sprawdził, proszę pana. Proszę? Mam nagrywać coś z To jest prowokacja. Stoję na chodniku, jestem prowokatorem. Jestem prowokatorem. O! O! No, O! no to wejdź mu. O! Sprawia w ogóle, co pan? Przejechał mi pan po stopie. Pan jest idiotą? Kurde. Oni normalnie chodzą pod samochody. Możemy, bo pani agresywnie nie byłem nawet w stanie na 112 zgłosić.
Czy możemy na stronie, mieliśmy. mogę opowiedzieć o zdarzeniu i później sobie wysłuchacie? Po prostu Państwo są dość mocno natarczywi. Pan jest sprawcą, ja jestem poszkodowanym i zgłaszającym. Pana dowód osobisty poproszę. Ukradli panu kluczyk przede wszystkim. Pan został przez Pana To ujęty, jest bo starszy próbował człowiek. uciec. Dobra. A pan smyk stał, nie- nawet nie się nie ma- ruszał. Oni prowokują. Mam, oczywiście. Podchodzą pod koła, kurde, ludziom. I No. poszedł z tym kluczykiem, nie było go tutaj jakiś czas. Pan zawału serca może dostać na Po co przyszłość. to robić sobie ten kluczyk, żeby nie tam był. Tak. Pani i jeszcze tutaj taki młody, jest jeszcze jeden. Z jego telefonu było dzwonione na policję. Dobry. Ja miałem kluczyki w stacyjce, to siłą wyciągnął, ja nie wiem, czy będę mógł zapalić samochód. Sytuacja wyglądała następująco. Szedłem chodnikiem w tym kierunku, zauważyłem Pana wyjeżdżającego samochodem z zieleni i zawrócił sobie tam przy tamtych drzewach dalej i zaczął jechać w moim kierunku. Chciałem dojechać tu i Dobra. dojechać stąd. Zatrzymał się przede mną, zapytał, dlaczego go nie chce przepuścić. Wytłumaczyłem, dlaczego nie wolno jeździć po chodniku, że stwarza zagrożenie. Po czym Pan kilkukrotnie zapytał mnie, czy życie jest mi miłe. Spytałem, jest nagrane, proszę Pana. Nikogo nie było. Groził mi, zachowywał się bardzo niepewnie, bo jak stałem obok jego samochodu, przegazowywał. W pewnym momencie ruszył w moim kierunku, uderzył w moje nogi. Potem zaczął próbować uciec i kolega tutaj obecny zainterweniował i ujął obywatelsko Pana, odbierając mu kluczyki, żeby ten nie uciekł. Mamy podejrzenie, że Pan jest pod wpływem. Mam nagrane wszystko, mogę pokazać. Ja mogę dmuchać w każdej No pan chwili. jest kierującym, to tak. Balkon. Ale słucham pana teraz. Teraz ja. Przyjechałem na giełdę. Nie ma gdzie stanąć, jak panowie widzicie. Jechałem kawałeczek chodnikiem, zjechałem na zieloną tamtą murawę i tam sobie postawiłem sobie. Kupiłem kołpaki, bo po to przyjechałem. Przyjechałem, wycofałem, no jak mogłem wyjechać? Tylko chodnikiem, tym kawałeczkiem. Patrzę, stoi przede mną ten człowiek. Wychyliłem się, mówię, proszę zejść, bo ja wyjeżdżam. Żadnym wypadkiem. Proszę mnie przejechać. Ja mówię, zaraz ja nie mam powodu tutaj nikogo przejechać, a tamten młody, ten szczupak, z tamtej strony kierownik tego od pasażera otworzył drzwi, kluczyki były w stacyjce, garścią tego i wyrwał mi te kluczyki ze stacyjki. Stacyjka prawdopodobnie jest naruszona, nie wiem czy zapala. I z tymi kluczykami uciekł. I później widziałem, że z tymi kluczykami poszedł tam do przodu, nie było go przy stacyjce. Prawdopodobnie mogę przypuszczać, że dorobił sobie moje kluczyki na numer rejestracyjny samochodu i będzie mógł mi próbować go używać. Tutaj przerwę już dosłownie na chwilę, żeby pokazać Wam, bo to sfilmowałem, w jaki sposób uciekałem z kluczykami i jakie dorobiłem. Zapraszam. Pozwól pan do kamery. Patron drodzy. Stoją, krzyczą na tego pana. Jeden stoi przed samochodem, drugi stoi przy drzwiach, trzyma, krzyczą I na opiera się o starszą- maskę. Opiera się taką maskę i krzyczą na starszego pana, więc wysiadłam, bo mówię, no co, może napadają człowieka, tak? I mówię, dlaczego wy nie pozwolicie temu panu przejść? Ja mówię, no, jakim prawem pan trzyma, mówi, jego samochód, tak? No. I tamten pan zaczął coś do mnie mówić i ten wyrwał kluczyki mu i uciekł z kluczykami. Ja mówię, czemu pan te Dźwięk kluczyki będzie słabo, no wyrwał? ale... Nie, pan nie stwarzał żadnego zagrożenia. Ja rozumiem, może jest jakiś mandat za jechanie, ale nie stwarzał absolutnie żadnego zagrożenia. W momencie wyrwania kluczyków to ten pan stał samochodem, tak? Tak? Nawet nie wiem, trzeba zobaczyć na Wie pan co, kamerach, może nie wiem, sekundę, czy ja samochód wyłączony, może spróbuję silnik, przesłać ale na po telefon. prostu nie chcieli, Tak, albo żeby- głośność zwiększyć, bo tu będzie słychać jak pan... O, może teraz? Ja wiem, że oni mają kanał, Moment, ja wyjmę z żyją obudowy. z prowokacji. Będzie jeszcze To jest lepiej. starszy człowiek. Czy tego człowieka to może to kosztować życie nawet, tak? Mnie też to mogło kosztować życie.
Tak, czy życie ci Ale my kosztowało widzieliśmy, cię. jak ten pan robił przed chwilą to samo z drugim samochodem. No ludzie. A, bo ten pan, powiedziałem, może będzie straszonko, bo mi powiedział, że życie mi jest... Na internecie, no. Ja? Wie pan, Widać, że ten też pan szukają. dostanie mandat. Będzie Dobra, go... Kamila, Po prostu prowokują, manipulują słownie, żeby tutaj ludzi po prostu denerwować. Fakt jest faktem, też tu nagrania, gdzieście wjeżdżali, to też specjalnie stoi. No wiem, no. Najechałeś mi, No to najechałeś. możemy spróbować zgrać na telefon. też W najechałem. każdym razie Ludzi za ofiary. przewiniemy kawałek dalej. Dowodu, że miałem samochód Mam jeszcze tu, o, dostałem, mam to samo nagranie, Nie do tego tutaj widzę z kamery. ale nie do tego jest ta sama- stopnia, żeby oni ta sobie sama pozwalali sytuacja. na to i nadużywali tak w sposób prawa, żeby wyrywali Stanąłem te przed przepisy samochodem. tych ludziom, no bo gwarantuję mi, Stoję w że miejscu. by tego nie zrobili po prostu. Nie też. Się bronią. Najechał na mnie raz. Wybierają Boże, słabe gaz ofiary. pieprzowy, tak, Najlepiej no właśnie, emeryta, wybierać takie ofiary. jakiegoś ocalekę. Miałem przyjechać z synem. Gdybym przyjechał z synem, No i tu ten by ponownie porył zaczął na mnie dostał, najeżdżać, jeszcze raz na mnie najechał. Też by dostała po ryju. Mógłby, Bo syn nie pozwoliłby. Dokładnie, syn by nie pozwolił, żeby pijanemu kierowcy zabierać się kluczyki. zacząłem dzwonić na 112. Sprawdzić, czy U niego na sytuacja- kamerze będzie widoczne w momencie, kiedy dzwoniłem na pytanie 112. A na jakiej podstawie pan stwierdził, że ten pan jest nietrzeźwy? Na podstawie jego zachowania. A jak to zachowanie? Celowo najeżdżał na, Używał pan alkoholu od tego pana? celowo najeżdżał na pieszego, krzyczał, groził mu i próbował na niego cały czas najeżdżać, mimo Manipulacja. mimo Panowie mówiąc zupełnie co innego. Mamy jak nagranie. myślę, no mamy to nagrane wszystko. Kolega to nagrał. Naszą intencją jest jedynie zatrzymać kierującego, powiedzieć mu, żeby poczekał na policję. Ponieważ Ponieważ- jesteście policjantami, macie Nie. nagrane wykroczenie, możecie złożyć do naszego wydziału. No dobrze, proszę pana, jeżeli Najeżdżanie jest kodeksem karnym. W kodeksie karnym. Ale jest to wykroczenie, a nie To nie jest, nie, jeżeli coś jest w kodeksie karnym, jest umyślnym najeżdżaniem, jest A przestępstwem. podchodzenie pod koła to jest co? Ja stałem. Nie ma w kodeksie karnym. Składamy pana. Udanie odszkodowania jest. Nie ma takiego paragrafu. W kodeksie karnym są? Dobra. I ten szczupak, który te kluczyki mi wyrwał, prawdopodobnie jak go wytoczę sprawę w sądzie, że Ja powiem państwu, jak to wszystko będzie wyglądać. Tam są te gry. Panowie, to teraz powiem, jak sprawa wygląda. Sprawa wykroczenia to jest chyba tutaj najmniejszej wagi w ruchu drogowym, no bo z tego co wiem, to było takie wykroczenie, nawet potwierdził to kierujący. Sprawa teraz zniszczenia mienia ewentualnego, to będzie prowadził 6 komisariat. No i sprawa celowego najechania na pana, bądź celowego powodowania zdarzenia drogowego, tak? Przez panów. To też 6 komisariat. Spowodowania przez nas celowego? no tak. Słowo przeciwko słowu na razie, tak? No, wszyscy przesłuchiwani, No łącznie rozumiemy. ze świadkami. Oczywiście. I tyle. Czekamy na wezwania, tak? Czy nie, wezwania, telefony to będziemy mieli. Czyli papierowego nic na razie nie, będą dzwonić, tak? Kolega za chwilę zabezpieczenie monitoringu da. Wszystko. Tak, numery telefonu mamy. Dobra. Numery telefonu są, także wykroczeniowie, dochodzeniowie sobie zadzwonić i na dany dzień. Oczywiście. Patrz. Tu policja. Nie no. Proszę bardzo. O. Policjanta. No i elegancko. No ale wiesz, dobrze pan wyszedł. No tak. żygać mi się chce, patrzę na tą Proszę nie prowokować, proszę pana. żygać się chce, jak patrzę Proszę nie prowokować rozmów. Proszę nie prowokować. A, tym razem O Peugeot. proszę. Peugeot. Nasi przyjaciele Peugeotem na środku jezdni zaparkowali. Na środeczku. Proszę bardzo. Założę się, że będzie do artyleria. Obrońcy
prawilności i uciśnionych tutaj stanęli. O, ale ty, tu boczne szyby przyciemnione są. Jak Ojeju. przeszedł? Ojeju, bez takimi szybami to by nie przeszedł przegląda. O, a teraz policja odjeżdża przy zaparkowanych na przejściu, na skrzyżowaniu. To jest wszystko normalne. A na koniec odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zatrzymaliśmy tych samochodów, które jeździły po chodniku przy policji. Otóż, bo na miejscu była policja. Chcieliśmy zobaczyć, czy zostanie podjęta interwencja w momencie, gdy ktoś jeździ po chodniku przy policji, trąbi na pieszego, przejeżdża niebezpiecznie blisko niego. No jak widać, policjanci dostali szansę, ale nic z tym nie zrobili, przecież nie do tego przyjechali. To, że obok się dzieją dziwne rzeczy i ktoś jeździ po chodniku, widocznie to nie jest powód, żeby zatrzymać kierowcę i kazać mu chociażby zaczekać na interwencję. Także no widzicie, wzywać to sobie można i tak z tym nic nikt nie robi, dlatego będziemy działać dalej. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego Maksym i Łycy rozmawiałem z kierowcami, a jak stawiałem opór, to nie pozwalałem im odjechać i wzywałem policję na miejsce, zamiast po prostu wysłać nagranie na stop agresji drogowej. No cóż, tak się składa, że dzisiaj mam przesłuchanie w sprawie tajemniczego przypadku teleportacji w Szczecinku. To jest takie miasto w zachodnim Pomorskim. I to jest świetna okazja, żeby pokazać Wam kilka zawiadomień o zakończeniu postępowania, które dostałem w ciągu ostatnich 3 tygodni. Najpierw przejdźmy ścieżkę edukacyjną kierowcy busa w Polsce. Tutaj kierowca robi dostawę manewrując po chodniku. Dedykowane olbrzymie miejsce dla dostawców jest po drugiej stronie ulicy. Załączyłem zresztą te zdjęcia do zgłoszenia. Efekt? Policja nie wierzy w teleportację. Kierowca dostaje mandat za parkowanie z dala od krawędzi jezdni i osobno za jazdę. 1600 zł mandatu i 9 punktów karnych. No to jest zwykłe frajerstwo. Po tej nauczce każdy rozsądny kierowca odkrywa, że jeżeli odmówi wskazania sprawcy, to nie ma punktów, a i mandat potrafi być niższy. Zobaczcie takie case'y. Na przykład tutaj wjazd przez przejście dla pieszych, jazda po chodniku, mandat za niewskazanie. Dostawa przed przejściem, to samo puste miejsce dla dostawców w tle. Właściciel pojazdu uchyla się od wskazania osoby kierującej. Niespodzianka, mandat, brak punktów. No ale to jest nadal amatorszczyzna. Jak pozbyć się opłaty? Oczywiście, patent na obcokrajowca. Zobaczcie na ten przypadek. Manewrowanie busem po chodniku. Brak możliwości ustalenia miejsca pobytu sprawcy. Tutaj mamy do czynienia z profesjonalistą. Czy ten patent działa na dostawców, czy na wszystkich? No wiadomo, że patent na obcokrajowca działa w każdym innym przypadku. Zobaczcie tutaj. Sprytne parkowanie w strefie, tak żeby nie płacić za strefę. Brak możliwości ustalenia miejsca pobytu sprawcy. W tym miejscu jest notorycznie blokowany autobus komunikacji miejskiej. I tutaj zacytuję. Użytkownik pojazdu, tu imię i nazwisko, obywatel Turcji, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu. Im głębiej na chodniku, tym lepiej. Wskazany przez właściciela pojazdu użytkownik jest obcokrajowcem. Ojej, czyli widzicie, można lepiej. Jest cała też osobna kategoria pod tytułem niewykrycie sprawcy. Te sprawy upadają z innych powodów, na przykład właściciel nie odebrał poleconego. I spójrzcie na kilka przypadków. Jeżdżenie po chodniku, niewykrycie sprawcy. Właściciela pojazdu pouczono. Nic więcej nie można było zrobić. Parkowanie na skrzyżowaniu i utrudnienie przejścia pod samym komisariatem. Niewykrycie sprawcy. Parkowanie na patencie. Niewykrycie sprawcy. A na deser, co się dzieje, jak już się uda ustalić sprawcę? Zapraszam do szczecińskiej pouczeniówki. Wjazd przez przejście dla pieszych, żeby uniknąć strefy płatnego parkowania? Pouczenie. Parkowanie busem przed przejściem dla pieszych? Pouczenie. Parkowanie przed przejściem i zostawienie całej drogi dla rowerów? Pouczenie. Manewrowanie busem po chodniku? Pouczenie. 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 No tutaj wiadomo. Pouczenie. No wiadomo, że pouczenie. Czy to można zmienić? No to trzeba koniecznie zmienić. Kierowcy parkujący legalnie nie mają żadnej taryfy ulgowej. Zobaczcie więcej na stronie Miejskiej Agendy Parkingowej.